A co my tu mamy? Dziś opowiem o tym, jak kupować rośliny do ogrodu i donic przez internet. Chociaż takie zakupy roślinne online mogą wydawać się nie najlepszym pomysłem, pierwsza myśl: kurier je zniszczy, będą połamane, nic z tego nie będzie. To jak jest naprawdę, zobaczycie w tym filmie. Podpowiem Wam, jak wybrać i sprawdzić sprzedawcę. Pokażę paczki i czy rośliny przeżyły i jak szybko dochodziły do siebie po transporcie. Przy zakupach roślinnych przez internet kluczowe jest wykonanie tego pierwszego kroku. Jak już to zrobicie raz, będziecie do tego wracać. Ja długo się przed tym broniłam. Myślałam, że to nie ma sensu, że to jak kupowanie kota w worku, z którym nikt nie będzie obchodził się delikatnie. Jak to wygląda w praktyce, możecie zobaczyć na przykładzie tej paczki, którą zamawiałam na wiosnę. Lekko nie miała, widać wgniecenia, taśma nie przylega tak jak powinna. I można pomyśleć, że w środku wszystko się wymieszało, połamało, jest tam pewnie pełno ziemi i połamana sadzonka. Czas zobaczyć, co tam jest w środku. Rośliny są na swoich miejscach, są ciasno ułożone. Tak to wygląda z bliska. Tu już mogę Wam zdradzić, że w tej paczce tylko jedna mała gałązka się łamała. To jeszcze odpakuję Wam drugą paczkę. Ta była w lepszym stanie, a dostarczyła ją dokładnie ta sama firma kurierska. Tu moim zdaniem sprzedawca lepiej zabezpieczył roślinę. W środku było wypełnienie, trochę mniej folii i wyglądało to tak. Tu nic się nie połamało. I tak z ciekawostek raz, jak odbierałam paczkę z paczkomatu, to mimo oznaczenia, którą stroną ona powinna być w kierunku góry, kurier włożył ją dokładnie odwrotnie. Ale z rośliną nic się nie stało. Jeśli sprzedawca dobrze zabezpieczy roślinę, jeśli będzie to pakował ktoś, kto po prostu ma doświadczenie, to nawet mało delikatne obchodzenie się w czasie transportu nie wpływa na stan roślin, które otrzymujemy. Klucz to wybranie tego miejsca, gdzie kupujemy rośliny. Kupując rośliny online, najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego sprzedawcy. Możecie szukać w sklepach ogrodniczych lub w szkółkach. One bardzo często prowadzą takie wysyłki. Takiego sprzedawcę polecam też Wam sprawdzić. Na stronie pewnie komentarze są moderowane, więc tutaj raczej miałabym bardzo ograniczone zaufanie, ale można wpisać w internecie nazwę firmy i słowo opinie albo problemy i wyskoczą Wam wyniki. Dobre punkty często już na swoich stronach pokazują zdjęcia albo opisują, jak pakują rośliny. Jest tam też informacja, w jakie dni je wysyłają. Rośliny można też kupić na Allegro. W tym przypadku ja patrzę na oceny produktu. Przeglądam negatywne opinie i właśnie na tych negatywnych się skupiam, bo z nich czasami możemy wyczytać najwięcej. Na pozytywne zerkam. Niektórzy wystawiają swoje oceny na przykład po tygodniu i takie komentarze też mogą dać nam bardzo dużo informacji. Ostatnia rzecz, na którą patrzę, to ile osób poleca sprzedawcę. Taka weryfikacja zajmuje tak 5-10 minut. Niezależnie gdzie kupicie roślinę, najważniejsze moim zdaniem jest to, kiedy realizowana jest wysyłka. Dobry sprzedawca informuje, kiedy wysyła rośliny. Robi to tak, żeby ta paczka dotarła przed weekendem. Często możecie zobaczyć informację, że na przykład zamówienie złożone w czwartek lub w piątek będzie wysłane w poniedziałek. Albo że firma wysyła rośliny tylko w poniedziałki i wtorki. Chodzi o to, żeby ten czas transportu był jak najkrótszy, 2-3 dni. Ja kupuję tylko w takich punktach. W przypadku zakupu roślin dobrze jest też zwrócić uwagę na czas dostawy. Nieraz miałam już taką sadzonkę w koszyku i zobaczyłam, że dostawa będzie tak za 10-14 dni. Jeśli nie chcecie tyle czekać, a ja tego nie lubię, to zawsze możecie sprawdzić, czy ktoś inny nie wyśle swojej rośliny wcześniej. Ja takie zakupy roślinne najczęściej robię albo w weekendy, albo w poniedziałek i to dlatego, żeby taka paczka miała szansę dotrzeć przed weekendem. Zwracam uwagę też na pogodę i kiedy jest gorąco, kiedy mamy upał, to roślin nie zamawiam. Dobry sprzedawca moim zdaniem też nie powinien Wam ich wtedy wysłać. Po rozpakowaniu roślin zawsze sprawdzam, czy ziemia nie przeschła. Z moich doświadczeń wynika, że najczęściej one są bardzo mocno podlane. Jeśli roślina przyszła na przykład z gołym korzeniem, to wtedy warto ją od razu wsadzić do doniczki i tak dosyć mocno podlać. Jeśli sadzonki są w pojemnikach, to ja je tylko odpakowuję i zostawiam tak na 24 godziny.
niech się przyzwyczają. Stawiam je wtedy w cieniu, półcieniu, nawet jeżeli to są rośliny, które powinny rosnąć na stanowiskach słonecznych. Przez ten czas transportu roślina światła nie miała, ona go nie widziała i robię to po to, żeby ona nie doznała takiego szoku. To trochę tak, jak wychodzicie z ciemnego pomieszczenia na ostre słońce. Nieprzyjemne. A roślina jeszcze troszeczkę stresu przeżyła przez ten cały transport. Takie rośliny sadzę dopiero drugiego dnia albo nawet później. Takie rośliny w internecie zapewne będą mniejsze niż te w sklepie. Dobry sprzedawca zawsze Wam poda rozmiar doniczki. Pokaże rośliny w różnych stadiach rozwoju. Zdjęcia nie powinny być mocno podrasowane. Jak ja takie widzę, to po prostu unikam. To, co macie na zdjęciu, powinno być tym, co dostaniecie. Czasami zdjęcia są z bliska i przez to sadzonka wydaje się większa. Dlatego lepiej sprawdzić rozmiar doniczek. Czasami można zauważyć, że sprzedawcy stawiają miarkę, żeby pokazać Wam, jak wysoka jest sadzonka, albo na przykład informują, że ona będzie miała tyle i tyle centymetrów. Niektóre rośliny przed wysyłką są na przykład przycinane i o tym też sprzedawcy informują, więc to też warto mieć na uwadze. W internecie można też często kupić gotowe zestawy, kompozycje, a to bardzo ułatwia potem zestawianie roślin. Możecie ich z powodzeniem poszukać i później już nie musicie się tym zajmować. Wiecie, że te rośliny są na pewno dobrze dobrane. One powinny mieć bardzo zbliżone zapotrzebowanie na światło, wodę, no i to, w jakiej ziemi rosną. Tu możecie zobaczyć, jak to, co odpakowałam, to, co przyszło z tej paczki od kuriera, się rozrosło. Rośliny z czasem stawały się coraz większe. Na koniec supertunia się rozszalała. Reszcie zostawiła niewiele miejsca. Dziękuję za oglądanie. Jeśli macie dodatkowe pytania lub własne doświadczenia z zakupem roślin online, podzielcie się nimi w komentarzach. Do zobaczenia!